Opowieść Dipjot Innata stanowi bardzo wartościowy przykład inicjatywy biznesowej z dużymi perspektywami sukcesu rynkowego. Jej główną siłę napędową stanowi przedsiębiorczość, którą Howard Stevenson z Harvard Business School, określany przez magazyn Forbesa lwem przedsiębiorczości, definiuje jako pogoń za okazjami bez ograniczania się aktualnie posiadanymi lub kontrolowanymi zasobami. Takie podejście widać właśnie bardzo wyraźnie w wypowiedzi Dipjot Innata. Podkreśla on, że pomysł na RoboUV jest efektem określonej okazji, którą w tym przypadku była pandemia COVID-19 oraz wyzwania związane ze wzrostem liczby i konsekwencji zakażeń szpitalnych. Oczywiście kontrowersyjne jest traktowanie tych bolesnych sytuacji jako okazji, które w ujęciu słownikowym niosą za sobą pozytywne konotacje, jednak w języku biznesu okazje traktujemy szeroko, jako obiecujące i perspektywiczne sytuacje o różnorodnym charakterze, ściśle związane z danym momentem i czasem, których wykorzystanie przez osoby przedsiębiorcze pozwala na wprowadzenie na rynek przedsięwzięć gospodarczych o wysokim poziomie nowości w celu osiągania określonych korzyści. Warto zwrócić uwagę, iż Dipjot Innata jest świadomy także innych okazji, które stanowiły inspirację dla RoboUV. Rozwoju technologii, która umożliwiła stworzenie takiego produktu oraz ograniczeń systemu opieki zdrowotnej w sferze kadrowej i infrastrukturalnej, których jedynym rozwiązaniem jest często zwrot w kierunku automatyzacji, a nawet autonomizacji procesów i procedur organizacyjnych. Z punktu widzenia przedsiębiorczości stevensonowskiej ważne jest również, iż Dipjot Innata i jego wspólnik Ivan nie przejmowali się brakiem zasobów wiedzy i finansów niezbędnych do uruchomienia firmy. Większość ludzi w tym momencie porzuciłaby dalszą pracę nad przedsięwzięciem, jednak osoby przedsiębiorcze koncentrują się przede wszystkim na poszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych, reprezentując bardzo odważne i elastyczne podejście do zabezpieczenia zasobów niezbędnych do sukcesu firmy. Opowieść Dipjot Innata wpisuje się również świetnie w szersze ujęcie przedsiębiorczości zaproponowane przez naszego znakomitego profesora Bogdana Piaseckiego, wieloletniego pracownika Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z pionierów badań nad przedsiębiorczością i małym biznesem w Polsce. Wyróżnił on 3 podstawowe podejścia do rozumienia przedsiębiorczości. Pierwsze, podkreślające ekonomiczne funkcje przedsiębiorczości. Drugie, koncentrujące się na cechach osobowych osób przedsiębiorczych oraz trzecie, traktujące przedsiębiorczość jako rodzaj menedżerskiego zachowania. W pierwszym przypadku wiodącą rolę odgrywa definicja amerykańskich naukowców Roberta Hisricha, Michaela Petersa i Deana Sheparda, zgodnie z którą przedsiębiorczość to proces kreowania czegoś odmiennego ze względu na wartość, poświęcając konieczny do tego czas i wysiłek, zakładając te towarzyszące temu ryzyko i uzyskanie dzięki temu nagrody finansowej i osobistej satysfakcji. Mimo iż Dipjot Innata nie określa swojego projektu mianem radykalnej innowacji, to jednak przecież RoboUV jest właśnie nowym, odmiennym od dotychczas stosowanych rozwiązań produktem, którego przewagę konkurencyjną rozpatruje przede wszystkim przez pryzmat określonych wartości dla klienta, korzystniejszej ceny, krótszego czasu niezbędnego do dezynfekcji pomieszczeń oraz elastyczności zastosowania w praktyce szpitalnej. Można tu więc znaleźć bezpośrednie nawiązanie do przedsiębiorczości schumpeterowskiej, w której akcentowana jest rola przedsiębiorcy jako innowatora wprowadzającego istotne zmiany w produkcji i dystrybucji towarów, choćby poprzez ulepszanie, zwiększanie jakości i użyteczności dotychczasowych rozwiązań. Z perspektywy teorii przedsiębiorczości widać też wiele poświęceń i gotowości na podjęcie ryzyka ze strony Dipjot Innata dla sukcesu swojego przedsięwzięcia. Poświęca on nie tylko swój wolny czas na pogłębianie wiedzy na temat zasad budowy robotów oraz na konstruowanie prototypu produktu, ale porzuca nawet swoją stabilną pracę, aby w całości zaangażować się w nową, niepewną jeszcze rynkowo firmę. To poświęcenie już przynosi pierwsze pozytywne efekty i satysfakcje. Widać, że Dipjot Innata jest dumny z pierwszych sukcesów, pozytywnych testów prototypu, zdobycia nagrody gospodarczej Forum Wizja Rozwoju w Gdyni oraz pozyskania finansowania ze strony funduszu Venture Capital. Wydaje się nawet, że na tym etapie ta osobista satysfakcja z pozytywnego wpływu na świat jest ważniejsza niż nagroda finansowa. Ta z pewnością również się pojawi, jeśli nasi przedsiębiorcy będą w dalszym ciągu rozwijać projekt w oparciu o swoją pasję i zaangażowanie.
W swojej opowieści Dipjot i Nat rozpatruje również przedsiębiorczość przez pryzmat cech osobowych osób przedsiębiorczych, których teorię rozwinął m.in. brytyjski naukowiec Alan Gibb, założyciel Small Business Central w Durham University, określany jako nestor przedsiębiorczości i rozwoju małych przedsiębiorstw w środowisku akademickim. Gibb zaproponował zestaw cech osobowych charakteryzujących osoby przedsiębiorcze. Na wiele z nich wskazuje Dipjot i Nat, podkreślając ich znaczenie dla powodzenia swojej inicjatywy. Są to przede wszystkim silna potrzeba dokonywania zmian i pozytywnego oddziaływania na otaczającą rzeczywistość, aktywność, inicjatywa, zaangażowanie, determinacja i wytrwałość w działaniu, wyobraźnia, kreatywność i innowacyjność, zdolność rozwiązywania problemów, a także wiara w siebie i optymizm. Udział w konkursie Forum Wizja Rozwoju dowodzi nastawienia na poszukiwanie informacji zwrotnej o wynikach swojego działania, natomiast pozyskanie finansowania z funduszu Venture Capital potwierdza silną zdolność przekonywania innych do swoich pomysłów. Bardzo ważne są też słowa Dipjot i Nata dotyczące porażek jako integralnej części zachowań przedsiębiorczych. Warto zwrócić uwagę i podkreślić, że nasz przedsiębiorca nie obwinia otoczenia za swoje niepowodzenia, ale jest świadomy popełniania własnych błędów. Są one często nieuniknione, ale powinny być traktowane przez osoby przedsiębiorcze jako bardziej pouczające niż sukcesy i budować doświadczenie zabezpieczające przed ich powtarzaniem w przyszłości. W opowieści Dipjot i Nata widać też nawiązania do przedsiębiorczości jako specyficznego rodzaju menedżerskiego zachowania. Przejawia się to orientacją strategiczną opartą na wizji i wykorzystaniu okazji rynkowych, umiejętnością wykorzystania wsparcia zewnętrznych specjalistów do rozwoju inicjatywy, a także nastawieniem na bezpośredni kontakt z otoczeniem oraz rozwijaniem sieci i struktur relacji społecznych, które doprowadzimy już m.in. do pozyskania niezbędnego finansowania. Jak zatem widać, przykład przedsięwzięcia biznesowego Dipjot i Nata modelowo wpisuje się w założenia teorii przedsiębiorczości, która jest główną siłą sprawczą i kluczowym czynnikiem sukcesu współczesnych, dynamicznych i odważnych przedsiębiorstw. Ze swojej strony składam serdeczne gratulacje i wyrażam podziw dla inicjatywy podjętej przez naszego przedsiębiorcę. Jestem dumny, że studenci Uniwersytetu Łódzkiego potrafią w tak dojrzały sposób planować i rozwijać przedsięwzięcia gospodarcze. Życzę Dipjot i Natowi i jego współpracownikom wielu dalszych sukcesów rynkowych. Jednocześnie bardzo się cieszę, że Uniwersytet Łódzki tworzy dobre warunki dla inkubacji i rozwoju perspektywicznych, innowacyjnych pomysłów oraz kształtowania kompetencji przedsiębiorczych młodych ludzi.